Znasz to uczucie, kiedy siedzisz o 2:00 w nocy, scrollujesz Instagrama i oczy pieką cię od niebieskiego światła, a ty patrzysz na tych wszystkich ludzi, którzy zdają się mieć życie poukładane jak klocki Lego. Widzisz te idealne poranki, jogę o wschodzie słońca, smoothie z jarmużu i podpisy pod zdjęciami w stylu znajdź swoją pasję, a nie przepracujesz ani jednego dnia. I wiesz co jest w tym najgorsze? To, że w tamtym momencie czujesz się jak totalna porażka, bo twoja jedyna pasja to oglądanie Netflixa. To jest właśnie problem obecnych czasów. Mamy dostęp do wszystkiego, do każdej rozrywki świata, a czujemy się bardziej wyprani z sensu niż kiedykolwiek. Czytam i działam. Lekcje z książki, które wprowadzisz w życie. Na czym polega Ikigai? Dla Japończyków Ikigai to powód do życia. Może widziałeś ten słynny diagram w internecie. 4 nakładające się na siebie okręgi. To co kochasz, to w czym jesteś dobry, to czego potrzebuje świat i to za co ci zapłacą. Ten model to dla większości z nas prosta droga do nerwicy. Kto z nas ma tyle szczęścia, żeby w jednym punkcie połączyć pasję do grania na ukulele z wysoko płatnym etatem i zbawieniem świata? To brzmi jak kolejny świetny pomysł promowany przez internetowych coachów sukcesu. Dopasowaliśmy japoński koncept Ikigai do naszego zachodniego świata. Japończycy z Okinawy wcale nie myślą o diagramach Venna, upraszczają to do bólu. Zamiast 4 skomplikowanych sfer mówią o 2 rzeczach, które naprawdę się liczą. O tym, co cię fascynuje i o tym, co daje ci poczucie, że jesteś komuś potrzebny. Brzmi prościej, prawda? Ale za tym kryje się cała walka o naszą głowę, którą codziennie przegrywamy z dopaminą. Bombardowanie dopaminą. Nic ci się nie chce? To nie jest kwestia lenistwa. Anna Lempke w swojej książce o dopaminie tłumaczy to za pomocą metafory huśtawki w naszym mózgu. Z jednej strony masz przyjemność, z drugiej ból. Problem w tym, że dzisiaj mocno skaczemy po stronie przyjemności. Netflix, TikTok, szybkie jedzenie, tanie nagrody. Główną zasadą rządzącą tą huśtawką jest to, że mózg zawsze dąży do utrzymania jej w poziomie. Mózg nie lubi, gdy huśtawka jest zbyt długo wychylona w stronę przyjemności lub bólu i bardzo ciężko będzie pracował, aby przywrócić naturalną równowagę. Z tego powodu zmniejsza ilość dopaminy. W książce jest to przedstawione za pomocą metafory małych gremlinów, które siadają po stronie bólu, żeby wyrównać poziom huśtawki. Gremliny bardzo lubią przebywać na huśtawce, więc nie zeskakują z niej od razu, gdy ta wróci do poziomu. Zamiast tego zostają na niej tak długo, aż huśtawka przechyli się na stronę bólu. Dlatego potem, kiedy nie robisz nic stymulującego, czujesz się źle i właśnie w tym stanie nie możesz poczuć żadnej fascynacji, bo twoja huśtawka jest zablokowana po stronie doła. To jest ten moment, kiedy przypalasz obiad, bo nawet podczas mieszania w garku musiałeś zerknąć na telefon, żeby dostać kolejny strzał dopaminy, a potem stoisz nad tą zwęgloną cebulą i masz ochotę się rozpłakać, bo czujesz, że tracisz kontrolę nad własną uwagą. 2 kręgi Ikigai. Fascynacja, czyli ten pierwszy okrąg Ikigai, wymaga od nas odzyskania zdolności do bycia tu i teraz, bez wszystkich wspomagaczy. Ikigai to często coś tak banalnego jak uprawa pomidorów w ogródku albo parzenie herbaty. Ikigai to szczęście z bycia stale zajętym, ale nie toksycznym, korporacyjnym zajęciem, tylko takimi małymi rytuałami, które karmią duszę. Japończycy mają takie pojęcie jak moai. To grupa bliskich znajomych, którzy wspierają się przez całe życie. Wiedzą, że jeśli jutro nie wstaną, to ktoś zauważy ich brak. I tutaj wchodzi ten drugi krąg. Poczucie bycia potrzebnym. To jest ten fundament, który my w naszych wielkich miastach i szklanych biurach zgubiliśmy. Myślimy, że bycie potrzebnym oznacza bycie liderem albo posiadanie 1 000 000 followersów. A to guzik prawda. Bycie potrzebnym to świadomość, że twoje działanie ma realny wpływ na drugiego człowieka, nawet jeśli to jest tylko jedna osoba. Wyobraź sobie sytuację w osiedlowym sklepie. Jest tam starsza pani, która bardzo powoli wyciąga drobne z portfela. Ludzie zaczynają sapać, zerkać na zegarki, przewracać oczami. To ten pośpiech, który nas wszystkich wykańcza. I nagle ta pani patrzy na kasjera i mówi: dziękuję, że zawsze jest pan taki cierpliwy. To dla mnie jedyna okazja, żeby z kimś dziś porozmawiać. Ten kasjer, który wcześniej wyglądał na kompletnie wypranego z życia, nagle się wyprostował, uśmiechnął i odpowiedział coś miłego. W jednej sekundzie jego bycie potrzebnym wskoczyło na swoje miejsce. Dla tej starszej pani nie był już tylko gościem od skanowania kodów, tylko kimś, z kim mogła sobie chociaż przez chwilę porozmawiać. Prawda jest taka, że poczucie sensu nie bierze się z tego, co robisz dla siebie, ale z tego, co twoja obecność zmienia w życiu innych. Viktor Frankl, psychiatra, który przeżył obozy koncentracyjne, pisał, że w tych nieludzkich warunkach najszybciej poddawali się ci, którzy nie widzieli już przed sobą żadnego zadania. On sam przeżył, bo obiecał sobie, że musi dokończyć swoją książkę, którą mu skonfiskowano. Miał zadanie, które tylko on mógł wypełnić, ze względu na swoje unikalne doświadczenia. Ty też masz takie zadanie.
I to nie musi być pisanie wielkich dzieł. Może to być zostanie rodzicem, który naprawdę słucha swojego dziecka, albo bycie tym współpracownikiem, który jako jedyny potrafi ogarnąć chaos w projekcie bez siania paniki. To jest ten drugi okrąg Twojego uproszczonego modelu, gdzie jest ten punkt, w którym inni mówią: dobrze, że jesteś. Skup się na ważnych rzeczach. Pewnie teraz myślisz, że to brzmi fajnie, ale masz kredyt, dzieciaki i szefa, który nigdy nie słyszał o Ikigai. W takiej sytuacji warto się skupić na powolnej produktywności Cala Newporta. Newport mówi coś, co jest totalnie wbrew temu, co słyszysz w mediach. Rób mniej rzeczy, ale rób je lepiej. Wiesz, dlaczego to działa? Bo kiedy skupiasz się na jednej rzeczy i robisz ją naprawdę dobrze, wchodzisz w stan fascynacji, czyli do pierwszego kręgu. Oliver Burkeman w swojej książce o 4000 tygodni, bo tyle średnio trwa nasze życie, mówi wprost: nigdy nie zrobisz wszystkiego. Systemy zarządzania czasem, które mają Ci pomóc upchać więcej zadań w ciągu dnia, to pułapka. Im szybciej odpisujesz na maile, tym więcej ich dostajesz. To jest jak walka z hydrą. Burkeman radzi coś innego. Wybierz swoje top 5, a resztę po prostu odpuść. Świadomie bądź beznadziejny w rzeczach, które nie są Twoim Ikigai. To boli, wiem, bo chcielibyśmy być super we wszystkim. Ale nasze życie nie jest nieskończone. Jeśli chcesz znaleźć swój punkt Ikigai, musisz najpierw zaakceptować, że nie będziesz wszystkim dla wszystkich. Jeżeli film Ci się spodobał, zostaw subskrypcję i lajka. To bardzo pomaga dotrzeć do szerszego grona. Jak wdrożyć Ikigai w życie? No dobra, ale jak to przełożyć na praktykę? Nie kupuj od razu biletu do Japonii. To tak nie działa. Zacznij od małych rzeczy. Spróbuj techniki Kaizen, techniki małych kroków. Zacznij od tego, co Japończycy nazywają wolnym życiem. Przez 1 dzień w tygodniu odkładaj telefon na półkę i staraj się robić rzeczy analogowo. Czytaj książkę, idź na spacer bez podcastu w uszach, podczas którego będziesz wpatrywał się w drzewa. Nagle zaczniesz zauważać, co Cię naprawdę fascynuje. Może to będzie gotowanie, może składanie modeli samolotów, a może po prostu rozmowa z ludźmi. To są te małe przebłyski fascynacji, których nie poczujesz, gdy Twoja huśtawka dopaminowa jest w ciągłym ruchu. I tu dochodzimy do sedna. Ten uproszczony model 2 okręgów to nie jest coś, co znajdziesz siedząc i myśląc o tym przez rok. W Japonii mają takie podejście, które nazywa się terapią Morita. Polega ono na tym, że zamiast analizować swoje uczucia w nieskończoność, po prostu akceptujesz je takimi, jakie są i zajmujesz się tym, co jest do zrobienia. Masz do umycia naczynia? Umyj je najlepiej jak potrafisz. Masz do napisania raport? Napisz go tak, żeby komuś naprawdę pomógł. To skupienie na działaniu i na rzemiośle naturalnie prowadzi Cię do Ikigai. Im lepszy w czymś jesteś, tym bardziej Cię to fascynuje, a im bardziej to jest użyteczne dla innych, tym bardziej czujesz się potrzebny. Najgorsze, co możesz teraz zrobić, to pomyśleć sobie: okej, to od jutra zmieniam wszystko, rzucam pracę i szukam Ikigai. Nie rób tego. To jest błąd, który popełnia mnóstwo ludzi pod wpływem motywacyjnych filmików. Buduj swoje umiejętności po cichu, wieczorami, w weekendy. Nie rzucaj się na głęboką wodę bez zabezpieczenia, bo stres zabije każdą fascynację. Ikigai jest jak roślina, która rośnie powoli. Na przykład ludzie z Okinawy nie przechodzą na emeryturę. Oni pracują do końca życia, ale w swoim tempie, robiąc to, co kochają i co służy ich małej społeczności. Ich sekretem nie jest brak trudności, ale sposób, w jaki do nich podchodzą. Mają to swoje hara hachibu, jedzenie do momentu, gdy żołądek jest pełen w 80%. To jest metafora całego ich życia. Umiar. Nie przejadaj się pracą, nie przejadaj się rozrywką. Zostaw sobie miejsce na ten lekki głód sensu, który pchnie Cię do działania następnego dnia. Najciekawsze w tym wszystkim jest to, że Ikigai to nie jest jeden wielki cel. To może być seria małych celów. Dzisiaj Twoim Ikigai może być pomóc koledze w biurze, a w weekend może to być ukończenie kursu stolarskiego, o którym zawsze marzyłeś. To jest płynne i to daje niesamowitą ulgę. Nie musisz szukać tej jednej, jedynej rzeczy do końca życia. Możesz mieć wiele Ikigai w różnych momentach. Ważne tylko, żebyś zawsze sprawdzał te 2 parametry. Czy to mnie w jakiś sposób kręci, budzi moją ciekawość i czy to jest komuś do czegoś przydatne. Jeśli masz oba, masz Ikigai. Jeśli masz tylko fascynację, to masz hobby. Jeśli masz tylko poczucie bycia potrzebnym, to masz obowiązek. Cała sztuka polega na tym, żeby te 2 światy powoli do siebie przybliżyć. Pomyśl o tym jutro rano, kiedy zadzwoni budzik. Zamiast od razu sięgać po telefon i sprawdzać co nowego u ludzi, których nawet nie lubisz, daj sobie 5 minut. Zapytaj siebie, co mnie dzisiaj może choć trochę zaciekawić i dla kogo dzisiaj mogę zrobić coś, co realnie ułatwi mu życie. Może po prostu zrobisz komuś kawę w pracy bez proszenia, albo skupisz się na napisaniu maila tak jasno, żeby odbiorca nie musiał się domyślać, o co Ci chodzi. To są te drobne nitki, z których tka się sens życia. I wiesz, co jest w tym najlepsze?
że to zależy tylko od Ciebie, nie od szefa, nie od rynku pracy, nie od algorytmu na Instagramie. To jest Twoja huśtawka i Twoje gremliny. Jeden ze stulatków z Okinawy, zapytany o sekret swojej energii, powiedział, że codziennie rano śpiewa piosenkę swojemu ogrodowi. Dla nas brzmi to trochę dziwnie, ale on w ten sposób celebrował swoją fascynację naturą i swoje poczucie bycia potrzebnym tym roślinom. One by bez niego uschły, a on bez nich straciłby powód, żeby wstać. To jest ta symbioza, której nam brakuje. Nie musisz śpiewać do kwiatów, ale znajdź swój odpowiednik tego śpiewu. Coś, co sprawia, że świat stanie się odrobinę lepszy, tylko dlatego, że dzisiaj wstałeś i postanowiłeś się postarać. Bo w ostatecznym rozrachunku te 4000 tygodni mijają szybciej niż nam się wydaje i szkoda by było spędzić je wszystkie na czekaniu na coś, co i tak już mamy w zasięgu ręki. Szukamy wielkich odpowiedzi, a one są w tych prostych japońskich zasadach. Bądź zajęty tym, co ważne. Bądź blisko ludzi, którzy Cię wspierają i nie próbuj być kimś innym niż jesteś. To całe Ikigai to po prostu bycie w pełni obecny w tym, co robisz, bez uciekania w telefon, bez ciągłego porównywania się do innych. Jeśli zaczniesz od tych dwóch prostych okręgów, fascynacji i bycia potrzebnym, to jestem przekonana, że to ciężkie uczucie w klatce piersiowej zacznie powoli znikać. Spróbuj przez najbliższy tydzień zrobić jedną rzecz. Wybierz jedno zadanie, które i tak musisz zrobić i potraktuj je jak najważniejszy projekt na świecie. Włóż w to całą swoją uwagę. Zrób to najlepiej jak potrafisz, myśląc o tym, komu to pomoże. Zobaczysz, jak zmieni się Twoja energia. To jest właśnie praktyka Ikigai. Tylko Ty, Twoje działanie i drugi człowiek. Czasem sformułowanie czegoś na głos pomaga bardziej niż 10 przeczytanych książek. Spróbuj znaleźć tę jedną małą fascynację, choćby to miało być staranne ułożenie butów w przedpokoju. Dziękuję za wysłuchanie. Jeżeli film Ci się spodobał, zostaw subskrypcję i lajka. I pamiętaj, bądź sobą, tak na 100% w tym, co robisz.